Witam wszystkich maszkeciarzy na kanale Żar Pan Żur. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić idealnego smashburgera z serowym sosem. Chrupiąco wołowina, roztopiony ser i sos, który dosłownie spływa po burgerze. Jak masz teraz głoda, to lepiej tego filmu nie oglądaj. A zaczniemy dzisiaj od mięsa. Będziecie potrzebować świeżo zmielonej wołowiny, zawartość tłuszczu minimum 20%. Mięsa na smashburgera nie ugniatamy, nie mieszamy, formujemy w kulka. Ja tu mam 600 gram. Podzielę je teraz na 4 części, czyli będę miał 4 burgery o porcji 150 gram. Mięso mamy przyrychtowane, także bierzemy się teraz za dodatki. Cebulka musimy pokroić bardzo cienko, bo najlepiej użyć do tego takiej mandoliny. Cienko pokrojona cebulka sprawi, że smak cebuli nie będzie dominował nad smakiem mięsa. Łata pokrójcie według uznania, ale też nie za grubo. Chcemy tutaj, żeby wyczuwalny był właśnie smak tego mięsa, a nie tych dodatków. Myślę, że jeden pomidor na 4 hamburgery wystarczy. Dupka będzie nam niepotrzebna. Do smażenia naszych burgerów będziemy potrzebować papier do pieczenia. Ja tu wziął arkusz papieru, składam go 2 razy, tak żeby wyszły mi 4 części. Przecinamy nożem. No i to już mamy też gotowe. Bierzemy się teraz za drugą gwiazdę naszego burgera, czyli serowy sos. Do worka wciepuje 50 gram masła. Zalewamy to tłustą śmietanką, żeby nam się nie zważyła. Ja tu mam 30. Dosypujemy teraz 1 łyżeczka papryki słodkiej. Mieszamy teraz tak długo, żeby pozbyć się tych wszystkich grudek i dodajemy do tego 200 gram sera cheddar. Tu odrywam plasterek po plasterku, żeby on się nam szybciej rozpuścił. No i uważajcie, żeby nie robić tego na zbyt wielkim ogniu, żeby wam się to nie przypoliło. Także cały czas mieszamy. Ja tu przyspieszę troszkę ten film, bo mi tu jeszcze zasypiacie. I mieszamy teraz to tak długo, aż powstanie nam tako gęsto, kremowo konsystencja. Burgery możecie przygotować na patelni albo na płycie, na grillu. Ja tu mam grill elektryczny. Posmarowane bułki masłem. Przysmażymy teraz na płycie. Bierzemy się teraz za najważniejsze, czyli za mięso. Płyta, bo patelnia musi być dość mocno rozgrzana. Na górę dajemy pora piórek wcześniej przygotowanej cebuli. Na to przychodzi teraz papier do pieczenia, żeby nam się nie kleiło to wszystko. Nie mam tu nic profesjonalnego, także użyłem garnek. Przyciskamy teraz burgera dość mocno. Słyszycie to mosyczeć. Ta skórka musi nam skarmelizować tak długo, aż ten burger nie będzie się wracać do swojej pierwotnej formy. Możecie nawet troszkę ten garnek zostawić na mięsie. Tutaj widzę, bułeczki mamy już chrupiące, także możemy je odstawić na bok. Mięso ma być rozgniecione, ale nie aż tak mocno, żeby nam się potem przesmażyło na wióry, było suche, ale w tym przypadku jeszcze troszeczkę muszę go rozgnieść. Mięso oczywiście kiedyś musimy przyprawić, także dodajemy teraz soli, troszeczkę pieprzu, wszystko według uznania. Tak się skoncentrowałem na tym mięsie, że zapomniałem o naszych bułkach, ale są w porządku. Gotowe mięso nie powinno nam się kleić już do patelni, także to jest w porządku. Zobaczymy, jak jest skarmelizowane. No jak dla mnie wystarczy. Przyciskamy teraz mięso z drugiej strony, no ale że chroni je troszeczkę cebula, także na skarmelizowanie za bardzo nie liczcie. Nakładamy teraz plasterek sera cheddar.
No ja wiem, że nie każdy ma takie azbestowe palce, ale pokażę wam jak sprawdzić, czy mięso już jest gotowe. Nie może być za miękkie w środku, żeby było surowe, ale też nie za twarde, bo będzie przesuszone jak wiór. Bierzemy się teraz za budowę naszego burgera. Dolną część bułki smarujemy teraz ulubioną musztardą, bo jak półprodukty dobre, to i końcowy produkt dobry. Mamy trochę zielonego, żeby nie było. I na górę układamy nasza soczysto skarmelizowana wołowinka. Teraz zas coś dla zdrowotności. Tomaty, troszkę świeżej cebuli. Jak chcecie, możecie to teraz jeszcze troszeczkę posolić. No i na górę nasza gwiazda numer 2 tego programu, czyli serowy sos. I lejemy go tyle, ile lubicie. Ślinka już mi tak cieknie, że zaraz utopia się we własnej ślinie. Ale to na szczęście już końcówka. Góra bułki smarujemy teraz ulubionym ketchupem. No i sorry, ale degustacji już nie nagram. Jak wam się podobało, proszę was o subskrypcja, palec w górę, załączcie sobie dzwoneczek i do następnego dania.